Ludzie widzieliby go w roli ministra, a on widział gigantyczne wydry. Studiował w Katowicach, dlatego wie, co może być gorsze od mieszkania w Sosnowcu, o ile takie miasto naprawdę istnieje. Psychopata prosił go o pobicie, co nie powinno dziwić, gdyż ciągnie swój do swego, a przecież nikt o zdrowych zmysłach nie zdaje relacji ze swojej kolonoskopii. To może wyjaśniać, dlaczego chciano na nim dokonać egzorcyzmów. Jeśli znajdziecie się kiedyś na dnie i usłyszycie pukanie od spodu, to wsłuchajcie się uważnie, bo być może ktoś nadaje właśnie swoją audycję alfabetem Morsa. Na dywanik u złego ojca trafił Oskar Tarnowski, człowiek, który wie, jak wygląda przyrodzenie Ryszarda Terleckiego. Witaj. Witam serdecznie, dziękuję za ten piękny, poetyczny wstęp, który syntetycznie chyba może być troszkę mylący, natomiast na pewno jest prawdziwy. Cieszę się, czy mylący to się okaże, bo powiem szczerze, o ten odcinek prosiła pewna słuchaczka, co w połączeniu z moją formą intelektualną doprowadzi do tego, że słabe przygotowanie muszę nadrabiać zaangażowaniem niemal jak, i tu się wykaże znajomością twoich odcinków, Clement Walendal, czy jak to się to wymawia, bo angielski to trudny język. Ale przejdźmy do ważnych rzeczy. Wydra, licząc bez ogona, może osiągnąć długość 95 cm. Załóżmy, że stanie na paluszkach, wyciągnie pyszczek do góry, no to będzie jakiś metr. Przyglądałem się twoim zdjęciom i albo otaczasz się niskorosłymi, albo spotkałeś na swojej drodze wyjątkowo duże wydry, więc ile masz wzrostu, skoro twierdzisz, że wydry są większe od ciebie, albo gdzie można takiego giganta spotkać? Raczej porównywałem to w materiale do wydry olbrzymiej, która ma 1,80 m, więc mam 1,72 m, więc nie należę do najbardziej gabarytowych ludzi na świecie, natomiast nigdy nie budziło to we mnie jakichś szczególnych kompleksów. Dobrze, widzisz, wydra olbrzymia. No to zobacz, widzisz, jakich tutaj mamy researcherów słabych. Powiedziano mi, że wydra jest wydra, wiesz, lutra, no to patrzę, wzrost by się zgadzał. Ale skoro tak już doszliśmy do tego, że sam powiedziałeś, że może nie wszystko być zgodne z prawdą, to powiedz mi, czy często koloryzujesz fakty, bo wiesz, wielu twoich widzów chciałoby, żebyś został ministrem edukacji, a taka kreatywność tam jest mile widziana. No i to pomimo tego, że twierdzisz, że twój kanał nie jest naukowym, a ty po prostu jesteś chory psychicznie. Znaczy ja powiem tak, przede wszystkim zawsze nasuwa mi się takie powiedzenie Pawła Zarzecznego, że jeżeli fakty psują ci dobrą historię, to tym gorzej dla faktów. I rzeczywiście troszkę jest to koloryzowane, zwłaszcza jakby takie personalne opowieści, natomiast nie te, które ja opowiadam jako story time tak zwane. To one są autentyczne, natomiast w kwestii na przykład wychowania lub niektórych forteli, które stosowali wobec mnie rodzice, no to troszkę tam jest przesadzone ze względu na to, że jest to formuła troszkę taka stand-upowa, przynajmniej tak się staram, a wiadomo, że te kolportowane treści w stand-upach, czy właśnie w takiej manierze, one muszą być troszkę podkoloryzowane. Natomiast jeśli chodzi o tą warstwę merytoryczną, to często staram się mimo wszystko prowadzić research taki dosyć dobry, natomiast ja kiedyś sobie tak stwierdziłem, że w ramach tej konwencji popularno-naukowego kanału, który jest oczywiście też kanałem satyrycznym głównie, to jest tak, że 80% czasu spędzam na wymyślania po prostu dowcipów, a 20% na research. A przypuszczam, że w ramach takich kanałów popularno-naukowych, które mają jakieś tam rzeczywiście osiągi, popularność, które też starają się jakąś tą konwencję humorystyczną utrzymać, oczywiście w nie takim stopniu kontrowersyjnym, to wydaje mi się, że są odwrotne proporcje, że jest 80% merytorycznego researchu, a 20% po prostu zabawy nad formułą. No dobrze, ale koloryzowaniem to trzeba tak ustalić najważniejszą rzecz, bo studiowałeś w Katowicach, więc chyba wiesz, co jest gorsze od mieszkania w Sosnowcu. Tak, zresztą ja pamiętam, mogę przytoczyć taką anegdotę, jak ja pierwszy raz rozeznałem się w Katowicach, to było tak, że mieszkałem na osiedlu Tysiąclecie, byli oczywiście tam mieszkańcy. Ja wyszedłem pewnego dnia na imprezę, oczywiście ubrałem się, wystroiłem. No i jakaś grupka tam miejscowych mnie zaczepiła, tam mówi, ubrałeś się jak jakiś tam Hanna Zaszczyk, coś tam. No ja uciekłem, w sensie tak mówię, kurde, nie? Jeszcze coś mnie pobiją czy coś, ale mówię, kurde, znowu jestem nieasertywny i się wróciłem, nie? I zapytałem ich, słuchajcie, panowie jesteście tacy odważni w grupie, to nie jest fair, nie? Takie docinki. Oni stwierdzili, w sumie fajnie, że podszedłeś, że wyjaśniłeś sprawę. No i to byli Hanysi, którzy mnie nauczyli jakby całej tej regionalnej kultury, wytłumaczyli, dlaczego jest taki beef ze Sosnowcem. Zresztą sam miałem też niektóre ćwiczenia w Sosnowcu, więc też jakby poznałem urbanistycznie tą przestrzeń. Oczywiście ja też, dworując sobie ze Sosnowca, po prostu opieram się na tych bardziej takich
dowcipach, które funkcjonują oczywiście w Polsce tak nie tylko regionalnie, ale także na tą szerszą skalę. Dobrze, ale na którym piętrze mieszkałeś na Gwiazdach? Bo to jest ważne i to też jest na Taurzenie, bo mieszkałeś na Taurzenie, ale Kukurydzy wiadomo, no to też od oceny się. Na 7, czyli jeszcze miałeś te droższe ceny. Wtedy to jeszcze były tańsze ceny w sumie. Jak teraz sobie patrzę na rynek nieruchomości czy kwestie cenów wynajmów, to naprawdę były to ale to dobre pieniądze. Widzę, że koledzy ci nie wytłumaczyli, bo powyżej 10 piętra jest taniej, bo z okien widać Sosnowiec. Widzisz, no to jest taki nasz suchar lokalny, chciałem sprawdzić, ile ich już znasz. Okej. Nie spotkałem się, ale dobrze, że nadrobiliśmy. No trzeba, wiesz, to jest tak jak na przykład, no najprostsze jest co leci w kinie w Sosnowcu, to chyba wiesz. Nie wiem. No jak nie wiem, to takie suchary, to ja muszę naprawdę, teraz będę musiał jeszcze przypomnieć parę. No na pewno tynk ze ścian. To jest ten poziom dowcipu, no musimy, wiesz, pamiętaj. No okej, ale to z Sosnowca przejdźmy na chwilę do wielkiego świata, bo gdy ogląda się twoje filmiki, słucha, to można poznać wiele różnych ciekawostek. Jesteś bardziej na bieżąco niż ja, no to powiedz mi, czy Michael Schumacher nadal jest tak lekko niedysponowany, jak raczyłeś to kiedyś określić? No, z tego, co się orientuję, format komunikatu teraz nie funkcjonuje tak jak kiedyś. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektóre te dowcipy bywają na taki dosyć ostrym diapazonie, że tak, jeśli chodzi o jakąś taką aksjologię czy kwestie moralnościowe, natomiast z tego, co się orientuje, Michael Schumacher niestety jest w drodze do rekonwalescencji i chyba potrwa ona wyjątkowo długo, o ile się kiedykolwiek zakończy. Do tego, jak ostre są twoje dowcipy, jeszcze za chwilę dojdziemy. Najpierw muszę o parę ważnych rzeczy spytać, chociażby to, co poruszyłem we wstępie, czyli skąd wiesz, jak wygląda przyrodzenie Ryszarda Terleckiego, bo nie wyglądasz mi na Korę. Wolałbym się dowiedzieć. Ogólnie mam bardzo bogatą wyobraźnię, w ogóle to jest też ciekawe, bo został mi zdjęty ten odcinek w ogóle dotyczący Ryszarda Terleckiego z platformy TikToka, bo to był odcinek o golcu piaskowym i zostałem tam posadzony o rozpowszechnianie treści seksualnych, więc najwidoczniej przyrodzenie Ryszarda Terleckiego budzi takie spustoszenie w administracji niektórych portali społecznościowych, że stwierdzili, że jest to forma propagowania treści seksualnych. Znaczy ja nie wiem, czy po prostu tam w ogóle to słowo przyrodzenie miało jakiś wpływ, czy sam Ryszard Terlecki był już, wiesz, takim grubym pojazdem, bo tego nie możemy niestety określić. A powiedz mi, tak, skoro jesteśmy przy tych już prąciach, no to właśnie już powiedziałeś, że 80% zajmuje ci przygotowanie dowcipów, 20% to jest przygotowanie same merytoryczne. No to jest sporo czasu, tak jak się sumuje. Powiedz mi, czym ty się tak na co dzień zajmujesz, żebyś się przedstawił ludziom? No więc tak, przede wszystkim jestem operatorem, montażystą i dziennikarzem w regionalnej telewizji częstochowskiej. Z wykształcenia jestem prawnikiem, po aplikacji natomiast przed egzaminem zawodowym, więc Adam Mickiewicz kiedyś miał takie chyba powiedzenie, że wiatr mną jak piórkiem pomiata, nie wiem czy jestem z tego czy z tamtego świata, natomiast obecnie zawodowo, z czego biorę pieniądze, że tak powiem, tantiemy, no to jest praca w telewizji regionalnej, oczywiście mam też swoje studio filmowe, gdzie realizujemy różnego rodzaju materiały fotograficzne, relacje, wydarzenia sportowe, transmisje, reklamy, spoty, więc tak to obecnie wygląda. Natomiast jeżeli mogę tak przytoczyć, na czym polega praca w telewizji regionalnej, bo ja mam tam dużo funkcji, że tak powiem. Kiedyś był taki stary serial Pitbull, kiedy był jeszcze dobry. Były te tam pierwsze odcinki i był porucznik Desperski, który został zdegradowany ze stołecznej jakby do rejonu, do komendy rejonowej, miał pierwszą rozmowę ze swoim komendantem i on mu mówi: słuchaj, tutaj jest praca jak w fabryce, przy taśmie, 1000 spraw, a każda wielkości śrubki. Tutaj nie ma gwiazdorzenia jak w stołecznej. I dał mu pierwszą sprawę o kradzież pęta kiełbasy i pościeli. I ja stwierdzam, że taka jest praca też trochę w telewizji regionalnej. Tu nie ma gwiazdorzenia jak w stacjach komercyjnych, tu jest po prostu 1000 spraw, każda wielkości śrubki. No i tak mniej więcej się to przedstawia, jak miałbym wytłumaczyć, tak przemawiając do wyobraźni, jak wygląda pragmatyka mojej pracy. Znaczy, w telewizji Orion miałeś ten swój gwiazdorski moment, do którego jeszcze dojdziemy zapewne dzisiaj podczas rozmowy, ale tak na chwilę, bo ja lubię skakać po tematach, mówisz różne masz, takie tutaj śrubki większe, mniejsze, no ale przecież kiedyś była taka wspólnota, w której chciano nazwać dzieci szarbelem i tam już chyba była grubsza sprawa niż tylko małe śrubki w fabryce. Tak, to była oczywiście praca realizowana w ramach mojej tej drugiej aktywności, gdzie po prostu realizowaliśmy transmisję.
I przyznam szczerze, ja nie produkowałem treści do konsumpcji publicznej. Ja po prostu miałem swój prywatny Instagram, gdzie miałem też opcje bliskich znajomych. Oczywiście forma relacji Reelsów polega na tym, że po 24 godzinach się usuwają, a że mój dowcip był równie cięty w tamtych czasach, ktoś ze wspólnoty, gdzie realizowaliśmy, dotarł do tych dowcipów takich być może kontrowersyjnych. Uważam, że były całkiem niekontrowersyjne jak na format, w którym potrafię się wykazać. Natomiast te dowcipy wyjątkowo nie przypadły do gustu głównemu, jeszcze muszę to sprostować, bo tam w materiale ja nigdy miałem problem jak nazwać głównego prowadzącego, czy to jest pastor, czy to jest ksiądz, okazuje się, że jest to ksiądz. Tak, bo tam go pastorem nazwałeś faktycznie. Tak. Oczywiście to budziło trochę zamieszania, no bo to kwestia protestancka oczywiście, a to po prostu brakowało mi odpowiedniej nomenklatury. Chciałeś go zanonimizować. Powiedz, że dla jego dobra chciałeś zanonimizować. Znaczy, wydaje mi się, że anonimizować, natomiast pastor jest, ksiądz. Ksiądz jest dosyć znany, był znany, zresztą on w tym momencie jakby jest w ostrym sporze z archidiecezją i nie ma jakby możliwości prowadzenia swojej aktywności. Natomiast na szczęście personalnie jakby potraktował mnie dosyć dobrze, ponieważ zrozumiał, że format dowcipu, że też jako osoba duchowiona ma pewne obligacje do tego, żeby wybaczać, no więc zostało mi to wybaczone. Oczywiście po krótkim egzorcyzmie ja też oczywiście używam trochę takiej nomenklatury frywolnej, nieodpowiadającej rzeczywistości, bo to jest jakaś tam modlitwa o uwolnienie, natomiast ja się nie rozeznaję dokładnie, co to jest, natomiast najwidoczniej nie dało skutku, bo nadal obuzuje, że tak powiem. Lamparce się, w moralności pani Dulskiej było takie sformułowanie, które zawsze mi się bardzo podoba. Grzegorz się lamparcił, to ja się lamparcę cały czas. Piękne słowo, ale ja chciałem jeszcze zostać chwilkę, bo domyślam się, że nie chcesz mówić imienia, ja pozwolę sobie tylko upewnić się, najwyżej wypikuję, że chodzi o nie. Tak? Tak, ale tak profilaktycznie chciałem spytać, czy ty wiesz, kim był Szarbel, bo ja tylko dzięki tobie zacząłem sprawdzać. To jest piękne imię po prostu. Nie wiem, czy znasz jego znaczenie. Niestety nie wgłębiałem się. Byłem skupiony na tym, że dewocjonalia z nim były sprzedawane, więc tylko w tym przedmiocie się rozeznaję. Znaczy, wiesz co, to jest, moim zdaniem to musi być jakiś chlor pierwszej wody, z całym szacunkiem dla chlorów, bo on określany jest jako święty Bogiem upojony. To nie jest osoba przypadkowa i powiem, dlatego skąd znam temat. Akurat przypadkiem kiedyś ktoś znajomy musiał zawieźć do tej pustelni, bo to tak się chyba nazywało, też osobę, która ze Stanów przyjechała i autentycznie była na polskiej ziemi 24 godziny i najważniejszym celem podróży było to konkretne miejsce. Dlatego bardzo tak byłem ciekaw, jak odbierasz pana księdza, czy tam eks-księdza. No i czy zagłębiałeś się w to, bo właśnie nie powiedziałeś tego w tej historii teraz, że chciano by nazwano dzieci imieniem Szarbela, które jest jednak niecodzienne w Polsce. Znaczy ogólnie te spotkania były pewnego rodzaju fenomenem, ponieważ mamy halę w Częstochowie, która jest nie wiem dokładnie na ile osób, natomiast jest to tylko 1000 hala, która nigdy nie jest wypełniona przez wydarzenia typu sportowego, po prostu nigdy nie da się jej wypełnić po brzegi, natomiast te spotkania były na tyle obfite, jeśli chodzi o uczestników, że po prostu były wypchane po brzegi, więc to był naprawdę pewnego rodzaju fenomen w pewnym czasie. Ja do tego podchodziłem zawsze z tego, że jeżeli to pomaga komuś, nawet jeżeli jest to oddziaływanie czysto psychologiczne, poczucie wspólnotowe, nawet taka kwestia czysto dopaminowej korzyści, to ja nie mam nic z tym problemu. Natomiast irytuje mnie troszkę i budzi mój niepokój fakt, jeżeli dyskontuje się pewną naiwność w sytuacji, kiedy osoby już nie mają żadnego innego rozwiązania. Są pod murem i po prostu ich niekorzystną pozycję, że tak powiem, dyskontuje się w ramach pewnej takiej naiwności metafizycznej, no bo jak można się domyślić też z moich materiałów, jestem agnostykiem, więc bardzo ciężko mi, że tak powiem, legitymizować tego rodzaju przedsięwzięcia mimo wszystko. No tak, i w swoim filmie zresztą o tej wspólnocie i egzorcyzmach to wybrzmiało, bo powiedziałeś o lewoskrętnej witaminie C, co jednoznacznie kieruje tropy do tych, którzy monetyzują takie specyficzne praktyki. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, personalnie nigdy nie spotkałem się z żadnym rodzajem nieprzyjemności ze strony tam osób. Były dla mnie bardzo serdeczne, więc też nie mogę jakby robić takiego
stricte czarnego PR-u, jeśli chodzi o ich zachowania, ponieważ no, byli naprawdę super serdeczni, nawet jak szedłem gdzieś tam z statywami, to ktoś podszedł, czy nie pomóc. Wiele razy zdarzało się, że osoby podchodziły i dziękowały też tej obsłudze technicznej, gdzie to się po prostu nie dzieje zazwyczaj na takich normalnych imprezach, w cudzysłowie normalnych, no bo to też miało oczywiście swój wymiar i format pewnej normalności w takim kontekście czysto społecznym. A wiesz, że coś w tym jest, bo też w waszej okolicy było kiedyś spotkanie royalistów, na którym był regent, bo jak pewnie każdy wie, w Polsce jest chyba teraz trzy osoby, które uważają się za króli, a jedna, która jest regentem, no i regent tam był ze swoją ekipą właśnie też w twojej okolicy i faktycznie po nagraniu w kościele też podeszli podziękować, więc może ci bardziej ekscentryczni jednak tę kulturę też jakoś sobie, wiesz, szanują bardziej. No w każdym razie uważam, że mimo wszystko, że troszkę sobie dworowałem, to jednak warte jest notyfikowanie, że jednak człowiek jest człowiekiem i niezależnie od tego, w jaką formułę, że tak powiem, kontynuacji swojego życia wierzy, no to jeżeli zachowuje się na płaszczyźnie tej ziemskiej, teraźniejszej przyzwoicie, no to trzeba ten fakt na pewno odznaczyć. Na pewno to trzeba odznaczyć, ale sam wiesz, że twoje filmiki są dość kontrowersyjne i no chyba ludzie dość często atakują cię za wyśmiewanie świętości, obrażanie ciotek po wylewie, czy tam innych narciarzy, czy tutaj jedno, bardzo mi się podobał ten zwrot, mówienie, zrobię ci z brochy drugi wołyń, powiem szczerze, tu byś mnie miał, tu byś mnie miał. To przyznam szczerze, tutaj pierwszy raz miałem taką refleksję, że rzeczywiście to już było za grube. Natomiast to jest tak, że ja nie mam czasami możliwości jakby czystej edytorskiej już po wrzuceniu tego do internetu edytować. Zresztą ja też trochę się zacząłem autocenzurować, zwłaszcza w kontekście ableizmu i właśnie troszkę dworowania z chorób psychicznych, ponieważ to, co ja mam w komentarzach, to ja oczywiście czytam, są to czasami pretensje wypowiedziane w bardziej cenzuralny sposób lub mniej, natomiast ja otrzymuję też wiadomości prywatne, gdzie ludzie przedstawiają mi jakby swoje życie, swoje życiorysy i to, w jaki sposób reagują na moje dowcipy i zwłaszcza te w kontekście jakby chorób psychicznych do mnie przemawiały w pewnym momencie. Ja zrezygnowałem całkowicie z tej formuły, zwłaszcza dotyczącej żartów z dzieci z zespołem Downa, bo dostałem jakiś taki bardzo emocjonalny komunikat od jednej z mam i stwierdziłem, dobra, w sumie rozumiem to, jestem w stanie sobie poradzić bez tej formuły akurat tego przedmiotu kontrowersyjności. Więc to nie jest tak, że jestem całkowicie znieczulony, że tak powiem, na komunikaty. Jeśli ktoś rzeczywiście potrafi merytorycznie i emocjonalnie przedstawić mi, dlaczego to na niego oddziałuje negatywnie, albo jak to wpływa na jakiś segment społeczności, czy to na przykład właśnie z powodu ableizmu, to jestem w stanie na pewno stępić, że tak powiem, ten humor. Natomiast no, ja trochę wychodzę z założenia, że czarny humor to jest jak Chaplin mówił, że taka forma nieposłuszeństwa wobec całej chujowości świata, całej niesprawiedliwości świata, że to jest taki mechanizm obronny. I rzeczywiście traktuję trochę czarny humor jako taką strefę eksterytorialną, gdzie nie możemy patrzeć kategoriami moralnościowymi. Zresztą kiedyś był taki komik australijski, Tim Minchin, który opowiadał, że każdy ma swoją granicę czarnego humoru, że mówi, że ma czarny humor, ale później się okazuje, że tak naprawdę dochodzimy do jakiegoś limes i dla kogoś jest coś nieakceptowalne i podał taką anegdotę ze swojego domu, gdzie jego córeczka tam jadła sobie przy stole, no i nagle wkłada monetę do ust. No i Tim mówi, dziecko, nie możesz brać monet do ust. Buzia służy do jedzenia. No i jak będziesz dorosła, do obciągania. Na co żona mówi, Tim, proszę cię, daj spokój, no. Przecież może będzie wolała cipki. I to jest właśnie ten format, jak może funkcjonować czarny humor i że rzeczywiście gdzieś ta linia może być, ale niekoniecznie. Wydaje mi się, że mam bardzo liberalne podejście do tego, nawet jak na osobę, która prezentuje i mówi, że lubuje się w czarnym humorze, też mam gdzieś tą granicę i ona jest budowana na żywo poprzez jakby komunikację też z moimi widzami. Powiem ci, że musiałem wziąć telefon do ręki, bo mnie zmroziło, gdy powiedziałeś był, bo kojarzę go, bo to on z takimi zawsze podkrążonymi oczami, bo podmalowanymi, ale jeszcze żyje odpukać, więc wiesz. Aczkolwiek przyznam się, że nie widziałem jego najnowszych jakby performance'ów, więc dlatego jakoś tak mi się ten czas przeszły nasunął.
Nie no, faktycznie parę lat temu jakoś, chyba w 2020-2021 ostatnio jakieś jego się pojawiło, ale po prostu tak wolałem sprawdzić, bo mówię, o Schumacherze jesteś bardziej na bieżąco niż ja, no to nie wiem, czy tutaj też czego byś nie wiedział. A tylko na sekundę, nim przejdę do następnego pytania, faktycznie zwróciłem uwagę, iż rzadziej ostatnio dworujesz z Trisomi, więc jeśli chcesz wiedzieć, to jest to zauważalne, ale ja też mam tę przewagę, że ja twoje filmiki teraz poznawałem w miarę tak po kolei, więc to nie jest, że wiesz, to było to widoczne, ale dobrze, no to skoro jesteśmy przy tych właśnie komentarzach, informacjach zwrotnych, całym tym feedbacku, powiedz mi, za który żart dostałeś najwięcej hejtu? Oj, to były grupy społeczne przede wszystkim, które poczuły się urażone. Przede wszystkim pierwszy taki rzeczywiście masowy atak był, jak żartowałem z rasy psów. Po prostu odzew psiarzy był po prostu niezwykły. Pomimo tego, że ja spodziewałem się konsekwencji i było mi to odradzane, czy to przez moją partnerkę, że nie rób tego materiału. Ja mówię, no muszę, bo się uduszę. I mówi, zjedzą cię. Ja mówię, nie, no spokojnie, jeszcze zrobiłem taką adnotację na początku, tylko pamiętajcie, to tylko żarty, nie denerwujcie, ja jestem strasznym psiarzem i oczywiście to wszystko było na bazie takiej po prostu dosyć dużej dawki ironii i oczywiście nie nawołałbym do eksterminacji żadnej rasy psów, oczywiście były tam nadmienione po prostu takie realne choroby, które dotyczą tych ras. Oczywiście w formule trochę przedstawionej. Zresztą wczoraj nawet dostałem jakiś komentarz taki bardzo wulgarny i stwierdziłem, że jeszcze ktoś to ogląda, jeszcze ten hejt jakby psiarzy się za mną ciągnie. Też tam starałem się to tłumaczyć w komentarzach, że spokojnie, no to tylko dowcipy, to nie przekłada się jakby na rzeczywistość i to rzeczywiście byłem zdziwiony, bo i to na platformie TikTok i na platformie facebookowej, że to było tak, że niezależnie od środowiska jakby social mediowego, ten wątek pretensji jakby się dosyć mocno rozszerzył. Druga rzecz to była, jak miałem ostatnio taką drobną agitację polityczną przed wyborami, ponieważ stwierdziłem, że skoro mam przestrzeń do tego, żeby też zaprezentować jakieś tam swoje poglądy, chociaż to było bardziej na podstawie takiego komunikatu elektoratu negatywnego do jednego z kandydatów. No i wtedy też się wszyscy poobrażali. Ja rozumiałem te pretensje, no bo rzeczywiście jak wchodzisz na kanał humorystyczny, to tej polityki nie chcesz mieć, natomiast chęć jakby zamanifestowania też mojego punktu odniesienia była silniejsza, ale z tym akurat totalnie się liczyłem z konsekwencjami. Na szczęście nie były one tak dużo, zwłaszcza, że ja sobie tak naprawdę dworuję z każdej opcji politycznej. Oczywiście te proporcje mogą być różne. Ja wiem, że nasze umysły często działają w ramach takiej heurystyki konfirmacji, że po prostu widzimy coś, co nam się podoba albo nie podoba i zapamiętujemy potem tylko ten szlak tych informacji, które chcemy. Natomiast wydaje mi się, że w ramach jakby tych dowcipów politycznych, które nie są jakby stricte robione dlatego, że to jest polityka, tylko dlatego, że one przemawiają do takiej ogólnej świadomości. To są dowcipy, do którego jak ja powiem o Romanie Giertychu albo o Robercie Biedroniu, to ja wiem, że duża część jakby społeczności będzie wiedziała, o kim mówię i to jest tylko tyle. I te dowcipy oprócz tego jednego materiału nigdy nie służą jakby w formule agitacji politycznej, zresztą ja się nigdy chyba nie wypowiedziałem pozytywnie o żadnym z polityków, więc tylko negatywnie. No ale jak ktoś będzie chciał się doszukać, to zobaczy jaką nakładkę profilową ma twoja partnerka i wiesz, i 2 do 2 sobie dodaj, będziesz miał zaraz, nie? Natomiast poglądy mojej partnerki powstały zanim byliśmy partnerami, więc to jest koincydencja, zresztą bardzo często o tym rozmawiamy w takim kontekście, że dobrze mieć partnera, który ma podobne poglądy polityczne, społeczne czy też wrażliwościowe, pod tym względem, że te związki, jak rozmawialiśmy, gdzie są te 2 bieguny, jest to dychotomiczne, no to niestety często one po prostu nie zdają egzaminu, więc ja jestem zadowolony z tego, że akurat tak koincydentalnie, ale szczęśliwie się trafiło, że mamy jednak dosyć zbieżne poglądy. Dobrze, zostawmy jeszcze chwilę politykę. Powiedz mi, bardzo trudne pytanie, jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego jeleń? Dlaczego jeleń? Tak. Nie no, moim ulubionym zwierzęciem zawsze był miodorzer. No Ratel jest wszystkich ulubionym zwierzęciem, ale ty, taki specjalista, no myślałem, że imię, wiesz, twoje imię oznacza przyjaciel jeleni. Dzisiaj postanowiłem postawić na imiona. Nie miałem czasu nic poważnego przygotować, czy tam imiona, więc wiesz. To nie wiedziałem, natomiast i tak jestem zadowolony. Ojciec zawsze dworuje sobie, że miałem być Alfons, tylko że mama się nie jak Zgrzebniok, Alfons Zgrzebniok, to taki bohater. No, to... no w każdym razie ten pomysł został jakby
wyeliminowany jakby ze świadomości i chęci z powodu mojej mamy. Oczywiście sądzę, że jest to też forma anegdotycznego dowcipu, który nie miał miejsca w rzeczywistości, natomiast no, to też trochę mówi o tym, że ten poczucie humoru też trochę wywiozłem, że tak powiem, od rodziców. No. Zostawmy Alfonsów wszelakich, nieprzypadkowo pytam o ulubione zwierzę. Chciałbym dotrzeć do kwestii, jakimi sąsiadami są zwierzęta. W jakim kontekście, że tak powiem? Dobrymi, złymi, bo wiesz, no bo wiąże się to z tym, że trzeba później, no może inaczej. O, to pytanie nakierowujące. Czy często pożyczasz od sąsiadów szklankę cukru lub wiertarkę? Nie, bo jestem bardzo aspołecznym człowiekiem, introwertycznym i przyznam szczerze, że dla mnie jest już wielkim niepowodzeniem, jak muszę jechać w windzie z moim sąsiadem, ponieważ no, trzeba przybrać jakąś taką formułę small talku i zawsze nachodzą mnie takie mroczne myśli w stylu, żeby powiedzieć taką bombę, na przykład nie rozmawiałem z ojcem przez 8 lat albo leczę hemoroidy i po prostu wrzucić zupełnie na inny, że tak powiem, poziom tą naszą rozmowę. A jeśli chodzi o zwierzaki, sąsiadów zwierzaki, ja hodowałem bardzo dużo zwierząt w swoim życiu, bo były to też legwany, oczywiście wszystkie chomiki, króliki, żółwie, no, najbardziej egzotyczne były właśnie legwany. Zresztą miałem kiedyś nawet przygodę taką, kiedyś w TVN był taki program Dom pełen pomysłów, potem przerobiony na Kto was tak urządził. Nie wiem, czy kojarzy, prowadzony przez Małgorzatę Majer, ona była uczestniczką w jednej z edycji Big Brothera, potem dostała swój własny program. No i kiedy moja mama się przeprowadzała z Pobłucka do Częstochowy, taka mniejsza miejscowość obok Częstochowy, napisała list, że ja mam te legwany, natomiast będziemy musieli z nich zrezygnować, no bo metraż mieszkania nie pozwala na ich hodowlę. No i stwierdzili, że to jest na tyle ciekawa koncepcja, żeby ten pomysł zrealizować. Miałem cały program, że tak powiem, odcinek, gdzie zrobili mi łóżko piętrowe, miałem gigantyczne terrarium pod tym łóżkiem piętrowym na legwana, więc miałem sąsiada legwana tuż pod sobą, że tak powiem. No nie jesteś pierwszą osobą z Kłobucka w tej audycji, żebyś nie myślał, że to tak, wiesz, że nagle tak wyjątkowo, bo tu nawet jakaś pisarka stamtąd była, tak delikatnie rzecz przedstawię, ale widzę, że nie domyślasz się, do czego zmierzamy. No to może powiedz, czym są immisje? Immisje są to zakłócenia na gruntach sąsiadujących, mogą być to dźwiękowe immisje, mogą być to immisje zapachowe, więc no, są to takie roszczenia, które na drodze cywilnej mogą być realizowane potem i egzekwowane w sądzie. Tak, no w skrócie, tak dla takich zwykłych ludzi, jak ja, to po prostu korzystanie z nieruchomości tak, że się komuś przeszkadza ponad miarę. A pytam dlatego, że właśnie to był twój pik bycia gwiazdą w telewizji, gdy w odcinku Wprawa od podszewki, odcinek 11, stosunki sąsiedzkie w telewizji Orion, prowadziłeś o tę debatę i tam właśnie pytałeś, mówiłeś, że ludzie tak pożyczają tę szklankę cukru od sąsiadów, tę wiertarkę. Tak? No tak. To jest moja też forma działalności w ramach telewizji. Przyznam szczerze, że chciałem troszkę dyskontować to moje wykształcenie, które mam, bo strasznie nie lubię tego, jak ktoś mi mówi, bo oczywiście nie prowadzę teraz mojego życia zawodowego związanego z prawem. Zresztą wiąże się to z tym, że po prostu ja bardziej lubię pracę twórczą niż odtwórczą i zorientowałem się niestety trochę o tym za późno. Pamiętam, jak mieliśmy zajęcia na 3. roku prawa rzeczowego i był temat ograniczone prawa rzeczowe na ograniczonych prawach rzeczowych. Ja sobie skojarzyłem, był taki stary film Aleksieja Tarkowskiego, Stalker, który zaczynał się od monologu. Proszę pani, trójkąt ABC równa się trójkątowi A', B', C'. Jakie to nudne. Ja pamiętam, że dostałem epifanii na tych zajęciach. Mówię, Boże, jakie to nudne. No ale niestety powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, więc skończyłem jakby i studia i skończyłem aplikację. Jeszcze oczywiście, tak jak nadmieniałem, nie mam zdanego egzaminu zawodowego, co jest dla mnie teraz niesamowicie korzystne pod tym względem, że sądząc na format mojej twórczości podchodziłbym pod kodeks etyki radców prawnych i mogłoby się to niezbyt dobrze zazębiać, że tak powiem, kolidować i mogłoby to rodzić jakby problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej. No, natomiast obecnie nie jestem aplikantem, nie mam statusu aplikanta ani statusu radcy prawnego, więc nie mam tego rodzaju odpowiedzialności, więc mogę sobie dryfować, że tak powiem, w tą moją twórczość internetową. Natomiast wracając do Adremu, ktoś mówi, po co ci te studia? Ja mówię, no kurde, rozwinęły mnie. Sam fakt akademizmu, że tak powiem, w takiej formule pozwala mi po pierwsze konstruować logicznie myśli, po drugie współpracuję też troszkę z Izbą w ramach realizacji foto-wideo, gdzie nie miałbym możliwości takiej współpracy, gdyby też troszkę mnie nie znali, że tak powiem, oczywiście z tego szczebla edukacyjnego.
Poznałem świetnych ludzi, na studiach spędziłem je bardzo hedonistycznie, dużo się bawiłem, zresztą zawsze powtarzałem, że studia to jest taki okres, gdzie masz 10 miesięcy wakacji i 2 miesiące pracy przed sesją i to taka jest ta formuła. Ja nie rozumiem, czemu się niektórzy strasznie złoszczą i denerwują na to, że ci studenci nie chcą iść za wszelką cenę na rynek pracy, kiedy nawet formuła doświadczeń czysto zabawowych, hedonistycznych jest jakimś segmentem, który nas buduje egzystencjalnie i ten format format tej zabawy, nauki, niekoniecznie wieńczącą się jakby pracą zawodową, nie jest najistotniejszą rzeczą na świecie. No i to, że nie skończyłeś prawa, też pozwala ci dalej sobie dworować, bo tutaj jeden z tych twoich dowcipów był, że pójdzie pani w lewo, a następnie w tym kierunku, jaki skończyłem, prawda? Więc... O, ja znam to w ogóle środowisko, to jest tak, że często sobie mówię, że prawnicy ogólnie to jest jak z operą. Jeżeli jest to dobra osoba, to jest to najlepsza osoba na świecie. Jeżeli jest to zła osoba, to jest to najgorsza osoba na świecie. I nie chcę oczywiście, nie ten ptak kala gniazdo, co kala, co mówić, że nim nie pozwala. I rzeczywiście przekrój tego środowiska prawniczego jest dosyć chimeryczny, jeśli chodzi o takie moje postrzeganie tych ludzi. Są fantastyczni ludzie i są po prostu gdzieś nabici, że tak powiem, taką próżnością, bo ja też pamiętam, jak było na pierwszym roku, że my się trochę rzeczywiście zachłysnęliśmy tym. My uważaliśmy, że Pana Boga za nogi złapaliśmy, jak to opowiadał kiedyś w Dniu Świra, że myśleliśmy, że Pana Boga za nogi złapaliśmy i rzeczywiście ta próżność trochę w nas kwitła, natomiast ci rozsądniejsi stwierdzili, że ta rzeczywistość jakby edukacji po pierwsze nie zapewnia dobrej perspektywy zawodowej często, bo rynek prawniczy jest trudny. Oczywiście to nie jest tak, że funkcjonują te jakieś tam koterie, czy te takie jakieś przeświadczenia, które było, że trzeba było być w rodzinie prawników, to już się zmieniło. W sensie jak jesteś dobry, to sobie poradzisz, tylko że żeby być dobrym trzeba dużo pracować, a żeby dużo pracować trzeba po prostu to lubić, więc jak nie masz tego współczynnika, że tak powiem, chęci, radości z pracy w tym zawodzie, no to rzeczywiście może być kiepsko. No dobrze, a wróćmy do odcinka, w którym udawałeś, że wiesz, jak się powinno współżyć z sąsiadami. No wystąpiłeś tam w garniturze. Tak? Nie lubię garnituru. No właśnie chciałem sprawdzić, bo to ci się rzadko zdarza, na innych nagraniach tego nie ma, no i to prowadzi do najważniejszego pytania jednej właśnie z moich słuchaczek, czytelniczek. I co ubierzesz na ślub i jaka piosenka poleci na twoim weselu? Oj, przede wszystkim, no to jest ciekawe, nawet rozmawialiśmy niedawno z partnerką o tym, bo ona preferuje jakby biały garnitur, biały smoking, nie pamiętam dokładnie, natomiast taką kolorystykę, a natomiast jeśli chodzi o co poleci na moim ślubie, to jest bardzo łatwa odpowiedź, to jest Canon de Dur Pachelbela, który uwielbiam, który mnie zawsze bardzo wzrusza. Zresztą to jest taki motyw dosyć może ograny, bo już słyszałem, jak jest grany na różnych rodzajach ceremonii. Natomiast niezwykle mnie kupuje i to jest jakby taka decyzja już podjęta, która nie należy w sferze do negocjowania. Powiedzmy sobie tak, że jeżeli partnerce rzeczywiście będzie zależało na tym, żebym ubrał biały garnitur, jasne, natomiast ja decyduję, że leci ten Canon de Dur Pachelbela. Znaczy bardzo mi się podoba, już powiedziałeś, że rozmowa odbyła się niedawno, ale nie pamiętasz, czy była smoking czy garnitur, to bardzo dobrze świadczy o tym, jak faktycznie to słuchamy drugiej strony, a ja dlatego pytam o ten strój, bo kiedyś stwierdziłeś, że pójdziesz w koszulce piwo to moje paliwo. A to jest też taki dosyć... Ja strasznie nie lubię tych koszulek, w sensie ja uważam, że one nie są facecjonistyczne. To jak ja widzę po prostu koszulkę piwo to moje paliwo, albo Polak nie kaktus, napić się musi, albo jest taki, z którym zawsze dworowaliśmy sobie w gimnazjum, był taki znak drogowy, gdzie chłop leżał i nic nie robił i był podpis pierdolę nie robię. I po prostu ja tak nie znoszę tych koszulek, więc na bazie trochę przekory wybrałem sobie najmniej odpowiedni strój, który by mnie jak najmniej satysfakcjonował, na bazie oczywiście przekory i trochę ironii. No ale to wtedy byś wyglądał w końcu jak prawdziwy Sebix, no nie? No, ja byłem wychowany na Rakowie, w takiej dzielnicy częstochowskiej, która teraz jest już lepiej, że tak powiem, natomiast ona zawsze nie słynęła, że tak powiem, z jakiegoś takiego glamuru. No jest lepiej, bo mają prawnika pierwszego, nie? No, myślę, że jakiś by się znalazł, natomiast ja pamiętam tą rzeczywistość, to jeszcze były czasy, gdzie Raków Częstochowa był w 4. lidze, więc to były naprawdę bardzo dawne czasy, to środowisko było dosyć, zresztą ja nawet pamiętam, zajmuję się również grafiką komputerową, ja z tym środowiskiem jakoś tam współpracowałem
No, znaliśmy się, natomiast ja nigdy nie byłem jakimś fanem, mam typowo takie nieandrogeniczne zainteresowania, nie interesuje mnie piłka nożna, nie interesuje mnie motoryzacja, po prostu są takie tematy, które nie potrafią u mnie w świadomości zażreć, natomiast no, znałem się z nimi, no i kiedyś produkowałem im takie wlepki, jeszcze właśnie Raków był w 4. lidze i taka anegdota a propos tego, one były wulgarne, że tak powiem, one były wulgarne, miały też oczywiście jakiś kontekst rasistowski, natomiast ja nie wpływałem na ich treść, że tak powiem, to nie ja byłem, że tak powiem, koncept menadżerem tego, ja po prostu dostałem co mam zrobić, no i oczywiście zrobiłem je, dostałem moje pierwsze pieniądze, jakieś drobne, natomiast no, byłem niesamowicie zadowolony, no bo wiadomo, wlepki będą gdzieś tam naklejane, fajnie, super, jeszcze byłem dzieciakiem też, to były czasy gimnazjum, natomiast zapomniałem kompletnie o tym i potem poszedłem do liceum, mieliśmy zajęcia z informatyki, no i tam pani mówi, że ktoś coś robi jakby prywatnie, no to niech przyniesie te projekty, dostanie dodatkową ocenę. Ja oczywiście wziąłem taki zbiorowy folder z wszystkimi projektami, nawet nie patrzyłem, co tam jest, zapomniałem w ogóle o tej realizacji. No i tam daję te projekty, ona tak patrzy, a tam wlepka w stylu hej Murzynie, do Afryki, nie? Ja tak patrzę na to i mówię, nie, no bardzo ładnie, 6 i mówię, czy ona to ogląda, czyta, czy po prostu, czy może miała jakieś takie ukryte uprzedzenia rasowe, nie wiem do tej pory, natomiast jak ja to zobaczyłem, że ona zaczyna przeglądać te wszystkie wlepki, które miały te niecenzuralne hasła, też odnoszące się do negatywnej recenzji, że tak powiem, pracy policji, no to się trochę przestraszyłem, ale wszystko się dobrze udało. Negatywna recenzja pracy policji. No pięknie to ująłeś. Ja to ci powiem, że z wlepek Rakowa... byli trochę bardziej dosadni. Ja z wlepek Rakowa pamiętam, nasze serca i pięści biją dla Rakowa, bo dali mi to kiedyś znajomi właśnie z Częstochowy, ale z Rakowa pamiętam też ostatni sezon w dawnej Ekstraklasie, czyli wtedy w 1. lidze, zanim jeszcze wróciliście do tej 4. ligi, mecz z Górnikiem Zabrze, bo dlaczego właśnie medaliony, medalikorze, bo ktoś mnie pytał, dlaczego tak zawsze tytułuję ludzi z Częstochowy, to pamiętam z Dina Kibicowskiego. Kwiecień 98 roku, jeden z ostatnich spotkań Rakowa w Ekstraklasie, przegrane 0-4 z Górnikiem Zabrze. Pierwszą bramkę dla Górnika zdobył niedawno jeszcze selekcjoner Michał Probierz i pamiętam, że tam doszło do wiadomo, debat między zwaśnionymi drużynami. Wszyscy wiedzieliśmy, że Raków się żegna z Ekstraklasą, no to każdy chciał jeszcze po raz ostatni tą symboliczną piątkę zbić. I spadła brama gości, tam taka ta sektor trzymająca i jak dziś pamiętam, to był chyba jak Leszek się nazywał, nieważne, prezes, kierownik drużyny podszedł i prosił kibiców Górnika, żeby trzymali to do końca meczu. To w ogóle jak z Monty Pythona, więc kibice musieli trzymać ten płot, żeby mecz został dograny. Po czym jak był ostatni gwizdek, wszyscy wbiegli na tę murawę, no i tutaj właśnie wchodzi ten cały, dlaczego pamiętam ten mecz, bo było pisane medaliony uciekały jak zające. I ja ci powiem, że z prasy kibicowskiej jest to mój najbardziej taki wpis, który zapamiętałem. Naprawdę nie pamiętam żadnego chyba innego zina, a tutaj to było takie opisane, jakby wiesz, że te medaliony po prostu i tak... Jedna z nielicznych rzeczy, która trafiła. Tak, trafiło to do mnie wtedy, mimo że miało to prawdopodobnie niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale sam wiesz, opis barwny był zaczynający się od medaliona, później chyba nawet medalikorze, więc tak. No twojej wlepki nie widziałem, ale wróćmy więc do tego, bo to nie ja mam to mówić, a ty. Skoro chciałbyś wyglądać na weselu jak Sebix, skoro wesele kojarzy się i ślub niektórym z Biblią, kto jest największym Sebixem w Biblii? Oj, kto jest największym Sebixem w Biblii? To jest ciężkie pytanie, ponieważ jest rozpiętość, że tak powiem, jak kiedyś użyłem takiego sformułowania na jednym z pierwszych moich materiałów dotyczący Jana X, że złych papieży było na tyle, że różnice są minimalne, jak wybrać zawodnika azjatyckiego, który gra w pingla lepiej, po prostu minimalne różnice, natomiast dużo tego było, zwłaszcza, że był ten etap pornokracji jakby w Watykanie, zresztą sam się teraz szykuje troszkę na Innocentego III, ponieważ ma troszkę za pazuchą, tylko oczywiście czekam na formułę jakąś, która będzie na tyle humorystyczna, że potrafi to przedstawić. Myślę, że Jan X, że tak powiem, tylko że oczywiście to nie Biblia, to jest oczywiście kontekst religijny, więc w samym Piśmie Świętym, że tak powiem, zwłaszcza w Nowym Testamencie, to jest już całkiem spoko, to jest lajtowo, to już się kochamy, tu już ciężko jakby wysupać, że tak powiem, jakieś negatywne konteksty. Oczywiście Stary Testament jest nieco bardziej
prymitywny, zresztą ja to bardzo często mówię w kontekście, że dlaczego jest prymitywny, no bo jest stary po prostu, no, to jest alegoryczna proza spisana parę tysięcy lat temu na pustyni, gdzie ten format aksjologiczny, w którym i świadomość społeczna, w której funkcjonowali ludzie, no niestety była brutalna i to jest jedyna rzecz. I uważam, że no, na tym polega jakby rola współczesnego Kościoła, żeby plastycznie jednak te treści przekształcać. No, musi być jakaś progresja. Nie chodzi mi o to, żeby uderzać w jakby kanony wiary, pewne takie instrumenty, które funkcjonują i są niepodważalne, chociaż wydaje mi się, że przed nami tak naprawdę jeszcze sporo czasu na jakąś taką większą refleksję. Zresztą ja bardzo lubię na przykład, jak wypowiada się profesor Haller na temat religijny na przykład, gdzie on stara się połączyć jakby kwestie wiary z kwestiami naukowymi. On uważa, że nie musi tu chodzić do dysonansu, nie musi tu być jakiejś polarności, zwłaszcza, że często powołuje się na przykład na Leibniza, który zapytany, czy Bóg zna matematykę, powiedział, Bóg jest matematyką. I rzeczywiście te wykłady profesora Hallera są bardzo interesujące i uważam, że to jest przestrzeń tak naprawdę, gdzie ja mogę rozmawiać z osobami religijnymi. Zresztą my mamy takie przeświadczenie, że Kościół to jest tylko ten kler jakby ten taki prowincjonalny. Natomiast no, jest też dużo takiego kleru intelektualnego, który wie, że trzeba modelować, trzeba rozmawiać i trzeba znajdować płaszczyzny porozumienia i trzeba też budować rzeczywistość w oparciu tak naprawdę o empiryczną naukę i akademizm. No tak, ale wiesz, jakby na to nie patrzeć, mówimy, że Nowy Testament jest lżejszy, luźniejszy, a pozwól, bo zaczytuję to tak z pamięci, więc może być luźno, ale jak to było, ani kreska, ani jota nie przeminie, nim się wszystko nie wypełni. Czyli sprawa, ani kreska, ani jota nie przeminie, nim się wszystko nie wypełni. To mówił Jezus, to jest w Ewangelii świętego Mateusza, o ile mnie pamięć nie myli. I oznacza to, że co powiedziano w Starym Testamencie obowiązuje, czyli mój ulubiony przykład, do dzisiaj obowiązujący, jeśli małżonek zauważy, że jego żona nie była dziewicą w momencie ślubu, to ma bardzo przykry obowiązek zaprowadzić ją na próg domu ojca i tam ukamienować. No cóż, no dura lex sed lex. No więc wiesz, ja akurat mam troszkę inne podejście, ale może nie zagłębiajmy się później już w Biblię. Jest taki fragment, który zawsze mnie bawi, tylko nie przytoczę oczywiście, bo ja nie jestem specjalistą od teologii, oczywiście bardzo hobbystycznie i bardzo, że tak powiem, fragmentarycznie do tego podchodzę, więc też nie mogę jakby krzewić z siebie kompetencji, ponieważ żeby rzeczywiście się o tym wypowiadać, trzeba mieć takie dosyć holistyczne rozeznanie. Natomiast jest taki fragment, gdzie Jezus niszczy drzewo figowe tylko dlatego, że nie zakwitło w odpowiednim momencie. Zdenerwował się na prawa przyrody. Mówi, nie, masz zakwitnąć teraz i jakby co. No dlatego, wiesz, akceptuję, gdy ktoś mówi, że to są alegorie, że okej, tak jak mówisz, że no to jest jednak opowieść, no ale niektórzy zbyt poważnie do tego podchodzą, więc to tak do tych praw, które są tam zawarte. Ale za poważnie się zrobiło. To teraz czekaj, zobaczmy jakie pytanie. Jaka jest racjonalna odległość między stolcem a dzieckiem? Proszę bardzo, to masz poważne pytanie. Domyślam się, że wiesz, do czego piję. To jest chyba kwestia odcinka o gołębiach. Oczywiście, tak moich arch nemesis, o gołębiach. Proszę pana, ja go nie obejrzałem, poprosiłem, żeby ktoś mi streścił i tam podobno mówisz, że nie znasz się na wychowaniu, dlatego nie wiesz, jaka jest bezpieczna odległość między gówniakiem a gównem, że tak cytując, jak podesłano. Jeszcze z tak kategorii metrycznych to jeszcze pamiętam, że był odcinek o strzykwach i tam oczywiście proces oddychania i srania odbywa się w dosyć bliskiej odległości i tam też powiedziałem, że jestem być może tradycjonalistą, natomiast lubię, kiedy sranie i oddychanie jest oddzielone pewną racjonalną odległością, natomiast ciężko mi przetoczyć jakieś jednostki metryczne, po prostu wydaje mi się, że to jest preferencja indywidualna i trzeba jakby, że tak powiem, tą miarę modyfikować ze względu na siebie. Co jest ciekawe też o gołębiach, to był mój pierwszy materiał, który był na Make Life Harder i ja byłem tak dumny z tego po prostu, bo to pierwszy raz też było, bo wiele osób jakby, jak zaczyna się tą działalność, że tak powiem, internetową, twórczą, content kreatorską, jakby tokolwiek nie nazwać, to tak jak opowiadasz o tym ludziom, to tak myślą sobie, dobrze, brawo, okej, super, baw się dobrze, a kiedy rzeczywiście zaczynają się dziać takie rzeczy, że masz jakąś formę rozpoznawalności, rzeczywiście odnosisz w tym jakiś ten sukces, nawet nie chodzi o merkantylny, tylko po prostu rzeczywiście ludzie cię
zaczynają rozpoznawać na ulicy, to już rzeczywiście jest takie, jednak mu się udało i przyznam szczerze, że nie wiem jak to wyglądało u innych, natomiast u mnie tak było środowisko trochę podzielone, w sensie takim, że jedni okej, a niektórzy kurde, wow, fajnie, nie? Powodzenia i rzeczywiście byli mocno wspierający, nie agitujący tą moją działalność, że tak powiem. Zresztą to naprawdę jest dosyć zaskakujące, jak się życie potrafi potoczyć, bo ja nigdy nie przypuszczałbym, że będę gdzieś tam tworzył content na TikTokach. Zresztą moja nazwa, że tak powiem, może to jest też skąd się wzięła, bo ona jest dekodowana na dno dna i dno DNA, ze względu na to, że jest ten merytoryczny charakter, to tak, żeby rozwiać wątpliwości, jest to dno dna. A wzięło się to z tego, ja założyłem tą platformę tak jakoś 5-6 lat temu, ale tylko do takiej konsumpcji, że tak powiem, mojej prywatnej, nie do publikacyjnej. I wzięło się to z tego, że ta platforma nie miała dobrego postrzegania. Zresztą do tej pory jest uważana dalej. groteskową, infantylną, że tam ludzie tańczą, ruszają dupami i to jest jakby cały kontekst tego. Natomiast nie zgodzę się z tym, bo jeśli masz złe treści na TikToku, to znaczy, że sam jesteś zły, ponieważ algorytm cię po prostu przejrzał i ci wyśrodkował to, co miał wyśrodkować. Natomiast kłóciłem się na jakiejś imprezie z moim znajomym. Oczywiście my się kłócimy zawsze w sposób ironiczny, oczywiście ubliżamy sobie, natomiast wszystko wiemy, że jest w formule konwencji i zostało użyte sformułowanie dno dna i ktoś powiedział, że to świetny nick na TikToka, nie? I mówię, masz rację, nie? Jakoś 2 dni później akurat zakładałem TikToka i mi się przywołało do pamięci to. Stworzyłem sobie ten profil o tej nazwie. A okazało się, że świetnie potem pasował zarówno jakby w takim analogicznym kontekście, bo dno dna, oczywiście te treści są semantycznie, że tak powiem, brutalne czasami, bo jest oczywiście dużo przeklinania, natomiast ja zawsze powtarzam, że jestem turystą w świecie, że tak powiem, bo nazywa się mnie też pato-streamerem, czy tam pato-content kreatorem. Uważam, że ja jestem turystą w świecie patologii, nie jestem niewolnikiem tego jak niektórzy, ale się świetnie zdało, bo bardzo mi się podobała ta nazwa i to, że jest to właśnie takie połączenie, że to jest wulgarne, a zarazem też troszkę merytorycznie, ale bez przesady akurat się świetnie złożyło, więc to takie miłe zrządzenie losu. No właśnie, miałem cię później spytać, jak to jest, że ludzie twierdzą, że TikTok jest podobno dla idiotów i czy nie wstyd ci zaniżać, tam poziomu jakąś nauką, ale widzę, że już to rozwiązałeś, więc... Nauka to za dużo powiedziane, że tak powiem. Przede wszystkim główną moją intencją jest, zresztą to jest tak, że się konfrontujesz potem z widzami, nie? I główną jakby treścią często się przejawiającą to jest to, że ktoś ci pisze, słuchaj, walczę z depresją, nie? Twoje treści pomagają, poprawiają mi humor. Jakby to jest taki najzajebistszy tantiem, jaki może z tego być. Już nawet nie chodzi o niesienie jakiegoś takiego patologicznego kaganka oświaty, tylko że rzeczywiście to wpływa na kwestie po prostu nastrojów, emocji ludzi. I nie ukrywam, że pierwsze takie sygnały, które do mnie dotarły, urodziły we mnie pewną sporą dozę odpowiedzialności i chęci do po prostu dalszego tworzenia. Ale wiesz co, szykując się do twojego odcinka, też pytałem między innymi, nie będę szukał panią z Przyry o ciebie i już pomijając jakieś żartobliwe pytania, czyli kiedy przestaniesz, bo to tak było pierwsze, ale tak na poważnie powiedziałem, że każdą taką formę popularyzacji należy docenić, bo rozmawialiśmy o tym, więc tutaj proszę się nie deprecjonować. Jest to jednak pewna forma, skoro ktoś się dzięki tobie dowiedział, kim jest Wyrak, no to stary, to punkt dla ciebie, nie? Bo zatem to nie jest tak, że to nie jest do końca przemyślane, że to jest w takiej formule. Zresztą Hegel miał kiedyś coś takiego, taką teorię etycznego porządku, gdzie odnosił się właśnie do takiej semantyki brutalistycznej, wulgarnej i mówił, że wszelka forma przekleństw tak naprawdę skraca dystans społeczny, że to, jak my staramy się czasami wysławiać, unikając kompletnie przekleństw, to stajemy się takimi troszkę konformistami i tak naprawdę tracimy swoją autentyczność, więc wydaje mi się, że patrząc na to, jaką platformą jest TikTok, uważam, że ta konwencja jest po prostu idealna, że tak powiem, bo nie mam jakichś tam badań dotyczących jakby kwestii pamięciowych, mnemotechnicznych, natomiast wydaje mi się, że pewien aspekt jakby powiem kontrowersji, czy też humoru zderzony jakby z treściami merytorycznymi, wydaje mi się, że mogą one lepiej zapadać w pamięć, natomiast jest to tylko czysto moja spekulacja, intuicja, ponieważ nigdy przedmiotowych badań w tym zakresie nie czytałem, ale myślę, że coś może być na rzeczy.
Nie, bardziej chodziło mi o to, że wiesz, że tak cały czas mówisz, że to nie nauka, a jednak to jest to popularyzacja nauki, dlatego zostawmy Hegla, bo ja od razu, wiesz, przypominam się przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Może to jednak nie jest to miejsce, mieliśmy troszkę luźniej dzisiaj porozmawiać. No sorry, ale wiesz. Nie, no spokojnie, to może przeskoczmy, nie wiem, jakiego zwierzęcia nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce? O, proszę bardzo. Myślę, że na pewno jeśli miałbym rzeczywiście, dla mnie słonie są po prostu, znaczy zawsze jest ta dyskusja, jak robi się taki eksperyment myślowy Battle Royale, które zwierzęta by wygrały jakąś tam bitwę, jakąś tam walkę i są często przytaczane przede wszystkim niedźwiedzie, tygrysy, lwy, natomiast czysta fizyka, czysta kwestia gabarytów, czysta też kwestia odniesienia się do stanów emocjonalnych słonia, który może być naprawdę ekstremalnie agresywny, zwłaszcza w momencie, kiedy on jest rzeczywiście w tym etapie godowym, tak. No to słoń jest najstraszniejszą, najsilniejszym zwierzęciem, jakie istnieje. Natomiast nie chciałbym też spotkać na pewno niedźwiedzia polarnego, ze względu na to, że wszystkie niedźwiedzie jakby są, nie jedzą tylko mięsa, ale jedzą także również inne rzeczy, natomiast niedźwiedź polarny ze względu na przystosowanie i brak pożywienia po prostu jest stricte mięsożerny i on się nie pierdoli w tańcu, że tak powiem. Jak tylko coś widzi, to po prostu jest przegrana. Zresztą no, niedźwiedzie, też się ostatnio śmiałem z tego, jak sobie wyobraziłem, jak zdziwiona musiała być pierwsza osoba, która uciekła na drzewo przed niedźwiedziem, i on się za nią wspiął. Mówi, kurde, no, rzeczywiście można było mieć intuicję, jak się nie rozeznaje, że no, nie, no taki klocek no, nie ma możliwości, żeby się wspiął. Więc no, musiało być to na pewno nieprzyjemne doświadczenie. Okej, a jaki, nie wiem, największy psychopata wśród zwierząt? Bo już tutaj pojawił się ratel, ale może masz jakieś inne zdanie? Jaki największy psychopata wśród zwierząt? Zresztą z ratelem jest troszkę inaczej. Ja oczywiście trochę przesadziłem i to jest właśnie trochę tak, jak się koloryzuje albo nie dopowiada pewnych rzeczy. No rzeczywiście ratel nie jest sam z siebie agresywny, w sensie takim, że on rzeczywiście tylko uruchamia się w sytuacjach jakby takich mechanizmów obronnych. Oczywiście na tyle jest bogate, że tak powiem, to źródło wideo, gdzie te konteksty jakby funkcjonowania ratela są pokazane i to naprawdę wygląda dosyć groteskowo, zwłaszcza jeśli się porówna gabaryty tych zwierząt do swoich przeciwników. Natomiast ratel wbrew pozorom nie jest tak wielkim psychopatą. Ostatnio planuje też być może nie w kontekście psychopatii, ale największej śmiertelności zwierzęcej, no to planuję już tak od dawna odcinek o komarach i tylko czekam, aż mi się uzbiera, że tak powiem, w głowie wystarczająco dużo dowcipów, bo no, komary, jakby nie patrzeć, potrafią zabijać to na skalę masową ze względu na te patogeny, które przenoszą, podobno zabiły nawet więcej stworzeń niż ludzie, a my jesteśmy całkiem nieźli zabijani stworzeń, więc to trzeba oddać, że ludzie są też świetni w zabijaniu ludzi, więc szapoba komarom, myślę, że niedługo jakby wyjdzie odcinek, no tylko to jest tak, że u mnie proces czasami wygląda tak, że pada pomysł i on mi, że tak powiem, koczuje w głowie przez 3-4 miesiące, aż nie stwierdzę, bo staram się, żeby to miało jakieś tempo, w sensie zawsze takim, że ja podaję jakiś fakt, przypuśćmy merytoryczny, i jest dowcip, że tak powiem. I póki jak nie mam tej rytmiki, że tak powiem, odpowiedniej, tak żeby przyciągnąć tą uwagę, bo to wbrew pozorom żyjemy w strasznie fast foodowych czasach, jeśli chodzi o treści, że my naprawdę nie potrafimy się skupić więcej niż 5 minut. Zresztą to widać po wszystkich statystykach, jak wrzucam filmy, że po prostu jak jest coś powyżej 5 minut, to już po prostu leci na łeb i na szyję, nie? Więc żeby przyciągnąć tą uwagę i żeby rzeczywiście tą uwagę skoncentrować, zwłaszcza młodego widza. Ja też zawsze powtarzam, że ja mam tam ograniczniki, że tak powiem, na TikToku, że rzeczywiście, żeby te treści nie były oglądane przez osoby poniżej 18 lat. Oczywiście wiadomo, jak to funkcjonuje. No, ktoś sobie zakłada konto, teraz podobno ma w lipcu wejść ta weryfikacja ze względu na regulacje Unii Europejskiej, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no, staram się do tych najmłodszych jednak nie trafiać. Natomiast no, na tyle już ten kult jakby fast foodowości treści, tego, że to muszą być jak najszybsze, jak najbardziej takie frenetyczne, że tak powiem, też treści, no to czasem to trwa, jak produkuję odcinek. Dobrze, nie odpowiedziałeś mi na razie na pytanie w takim wypadku, który jest najbardziej psychopatyczny. Ciężko mówić o psychopatii zwierząt ze względu na to, że nie ma tam procesów kognitywnych, no to wszystko są instrumenty ewolucyjne. Więc wiesz, no, mogę mówić jedynie, jeśli przekładamy skutkowo psychopatię, czyli kwestia wynikowa, jaką jest rzeczywiście ilość śmiertelna ofiar, czy też wiesz,
To najprościej byłoby powiedzieć, że człowiek, bo Ratela oczywiście dałem to tylko prowokacyjnie ze względu na to, że powiedziałeś, a do tego człowieka tak, zmierzam, bo kiedyś się w barze zaczepił. Ja chciałem tę historię wyciągnąć. To jest tak, że ja miałem bardzo dużo takich historii ze względu na to, że ja po prostu lubię ludzi wbrew temu, co jest tam, co często sprzedaję, że jestem mizantropem, że ludzie mi przeszkadzają. Oczywiście mam swoją formę introwertyzmu, natomiast introwertyzm to nie jest synonim nieśmiałości, bo często to jest tak źle postrzegane, a introwertyk to jest nieśmiały. Nie jestem nieśmiały, ja po prostu ładuję swoje baterie w samotności, to jest jakby taki mój sposób emocjonalnej rekompensaty, że tak powiem. I rzeczywiście ja na studiach poznałem bardzo dużo ludzi, w sensie takim, że ja potrafiłem pójść do baru i sam też dosiąść się albo zagadać przy barze. Zresztą poznałem bezdomnych mimów, ludzi, którzy wracali z wojska, z misji w Afganistanie. Miałem gościa, który po prostu co tydzień wypływał na Bornholm, po prostu. On mnie nie pamiętał, on mnie co tydzień spotykał. Za tydzień wypływam na Bornholm. Mówię, stary, co tydzień wypływasz? Widzę cię tu już 4. raz i gadamy o tym samym. Pamiętam też, zresztą ja bardzo lubię słuchać tych ludzi, zwłaszcza jak mają jakąś taką wiedzę przedmiotową, która jest dla mnie kompletnie nieznana. Na przykład rozmawiałem raz z rekwizytorem w Teatrze Teatru Śląskiego, który miał jakiś tam problem z tworzeniem krokodyla, prawda? I cały ten proces technologiczny, jak mi mówił, jakie są problemy, jakie to, ja po prostu uwielbiałem to słyszeć, a z tym psychopatą, no niestety tym razem nie ja szukałem kontaktu. Bardzo dużo osób mówi, że to jest wymyślona historia, natomiast nieszczególnie potrzebuję wymyślać historię, w sensie na tyle, że tak powiem, dobrze funkcjonuję w social mediach, że no nie mam takiej potrzeby. Jedyna rzecz, która tam chyba była lekko nadkoloryzowana, to było to, że ja rzeczywiście na początku utrzymywałem z nim w miarę taką normalną rozmowę. Ten segment został całkowicie usunięty, dopiero potem zaczął mu walić, chyba jak zrozumiał, że zbyt dobrze mu się ze mną rozmawia i może pójść ze mną na jakieś tam konteksty. Oczywiście to skończyło się tym, że mnie uderzył, no a potem ja dzwoniłem do jego szefa, że został zatrzymany przez policję. Oczywiście podszyłem się pod funkcjonariusza publicznego. Zresztą użyłem wtedy, dlatego dobrze pamiętam tą historię, bo użyłem wtedy, a propos Kłobucka, o którym już nadmienialiśmy, użyłem, że starszy aspirant Sebastian Sebyła był poetą, który właśnie funkcjonował w Kłobucku. Na szczęście się to rozbiło po kościach. Zresztą no, to nie była pierwsza z takich rzeczy, których ja nie przytaczałem jeszcze, to pamiętam, jak raz byłem u znajomego, 3 w nocy, oczywiście wiązało się to z alkoholem, jak to zazwyczaj było w takich sytuacjach, to była ciekawa, byliśmy młodzi, nie mieliśmy pieniążków, wysupaliśmy tam 27 zł, pamiętam, poszliśmy do Żabki, mówi, co za to kupimy, jak najwięcej, jak największy, że tak powiem, litraż za tą cenę, prawda? No i on mówi, wódka 1906. I mówi, da się to pić? A on mówi, po 3 się da. Okłamał nas, nie dało się tego. Pierwszy raz przyszedłem do jego mieszkania, czy też z innymi jakby kolegami, natomiast no, skończyło się tak, że ja u niego spałem, natomiast nie skonsumowaliśmy tego alkoholu, bo nie byliśmy w stanie po prostu, to było coś przerażającego. Natomiast o 3 w nocy ktoś puka do drzwi. Ja mówię, co jest grane, nie? Okazuje się, że była to pobita kobieta, która była sąsiadką i potrzebowała schronienia przed mężem, który był jakimś przemocowcem. No, dobra, no jasne, dziwna sprawa, natomiast pewnie, nie? Natomiast no, nie mieliśmy nic oprócz tego, bo to trzeba czymś poczęstować i mieliśmy tylko tą okropną wódkę 1906 i tak mówię, chcesz? Ona, a macie mleko? Mówię, no mam, ale takie nie pierwszej jakości. A, dajcie, pierdolne sobie Malibu. I stwierdziłem, że jeśli istnieje najgorszy drink wymyślony przez człowieka, to został wymyślony tamtej nocy. A co też było jeszcze dosyć ciekawe, bo pamiętam, wróciliśmy po wakacjach do szkoły, no i nasz historyk pyta się, jaką datę historyczną poznaliśmy podczas tych wakacji. Ja mówię, no datę 1906, bo to była jakaś data z założenia tej pierwszej fabryki, jakieś tam do produkcji alkoholu, więc to się potem za mną ciągnęło także na niwie edukacyjnej. Anegdotycznie, edukacyjnie znowu się to połączyło. Dobrze, tak profilaktycznie cię spytam, czy wiesz, jak się skończyła ta historia z tą panią, czy nie bardzo? Niestety nie wiem, jak się skończyła, bo to było też tak troszkę, że to był koniec wakacji. To był znajomy, który mieszkał na stałe w Anglii, więc on ewakuował się, ja nie miałem też, on mieszkał dosyć daleko, więc sam nie miał możliwości rozeznania się w tym przedmiocie, a ja też jakoś potraktowałem to bardziej w
formule, tak jak zazwyczaj traktuję takie sytuacje mocno, ekstremalnie dziwnie anegdotyczne, które potem jakoś kolportuję. Oczywiście pomimo dramatyczności tej sytuacji staram się zawsze trochę przetransformować w sytuację coś, co brzmi przynajmniej odrobinę groteskowo. Zresztą wiele osób, jak miałem ten materiał dotyczący mężczyzny, który chciał mnie wykorzystać seksualnie, byli w szoku, że ja potrafię podejść do tego z takim luzem. Ja mówię, no kurczę, no, co mam? Po pierwsze do niczego nie doszło, więc no, nie mam jakby powodów, kauzy do tego, żeby być straumatyzowanym jakoś specjalnie tą sytuacją. Po drugie jestem mężczyzną, więc mimo wszystko ja zdaję sobie sprawę, że w przypadku innego, że tak powiem, zestawienia płciowego, no to ta sytuacja rzeczywiście mogłaby się skończyć dramatycznie. Natomiast no, taką mam manierę, że lubię jakby sytuacje, które wydają się traumatyczne, problematyczne, takie dosyć mocno wchodzące ewentualnie w sferę psychiki, jednak transformować na to, żeby to było coś zabawnego, że to jest taki modus operandi mój, o którym już nadmieniałem, że jest to rodzaj trochę takiego instrumentu społecznego nieposłuszeństwa, poczucia humoru. Skoro jesteśmy na tak trudnym temacie, jest ten podział płci, dostałem też pytanie od jednej z osób, która wiedziała, że się tu przygotowujemy do rozmowy. Dlaczego tak wielu chłopów jest na twoim kanale? Pyta fanka. No i tak, czy to dlatego, że przedstawiasz historię, a nie pierdoły? Patrz, jakie mocne, nie? Dobre. Zresztą powtórzyliśmy angielski, jak ja powiem tak. Kiedyś było tak, że rzeczywiście te treści, bo ja zacząłem od treści historycznych, w sensie może nie tyle historycznych, co też anegdotycznych, a dopiero potem wszedł ten jakby model robienia też materiałów biologicznych o zwierzętach, prawda? A jakby z natury tego, że kobiety no bardziej są takie w zamiłowaniu jakby do zwierząt, no to te proporcje zaczęły się zmieniać. Zresztą no, przyznam szczerze, że trochę mnie to uratowało, bo miałem pewien kryzys twórczy już w pewnym momencie, robiąc te treści historyczne, a te treści dotyczące zwierząt jakby nadało mi nowego podmuchu w żagle. Zresztą ja też nie rezygnuję w ogóle, bo jak można zauważyć na moim kanale, ja mam dokładnie zawsze ten sam schemat. Jedna treść historyczna, religijna, potem zwierzęta i nie zmieniam tego formatu, pomimo tego, że mógłbym to zrobić, ponieważ wiem, że te treści związane ze zwierzętami po pierwsze łatwiej się tworzy, po drugie mają lepsze zasięgi, więc jakby ja mógłbym to dyskontować tak, żeby rzeczywiście budować sobie cały czas swoją bazę, natomiast ja lubię po prostu to, jak to jest takie mieszane, że tak powiem, że to jest eklektyczne i bo już mnie to troszkę irytuje czasami, jak jestem traktowany jako pan od zwierzątek, nie tylko od zwierzątek, a już najbardziej mnie może nie irytuje, co śmieszy, to jest kwestia właśnie mojej nazwy na TikToku, bo to jest tak, że tak jak mówię, było to czysty spontan i rzecz całkowicie nieprzemyślana, a teraz to jest, jak ktoś mnie poznaje na ulicy, to mówi od dno dna. I to jakby to była inwektywa, jak ktoś się nie orientuje, przypuśćmy z boku i widzi jak kogoś mówi, o dno dna, o co tu chodzi, o co tu biega. Cesarz patologii. Nie przemyślałem, oczywiście starałem się teraz nadmieniać moje imię, żebym też nie funkcjonował w świadomości społecznej tylko jako do dna, ale jako Oskar. No ale nie, no już padło to słowo pierdoły i historia, to czy może tutaj doszukamy się drugiego dna i jest jakiś powód, dlaczego lubisz tak małe rzeczy jak wirusy? Chodzi o kwestię wirusa HIV. Tak. No to też był taki trochę grubszy dowcip dotyczący właśnie no, choroby autoimmunologicznej, z której nie powinno się doborować. Natomiast no, przyznam szczerze, że często niektóre te dowcipy wychodzą na czystym spontanie. To jest tak, że ja sobie rzeczywiście piszę scenariusz, jakieś tam słowa klucze, a potem jak zaczynam nagrywać, to wchodzi mi jakaś taka diabelska myśl po prostu, żeby przegiąć pałę i po prostu ona się pojawia tak nagle, że nawet nie ma przestrzeni do tego, żeby ewentualnie zastanowić się nad tym, czy wypada tak żartować. Natomiast no co zrobię? No mea culpa, no, taki jestem. No. W ogóle też jak zastanawiałem się nad tym, że gdyby jednak była przesada, bo ja już miałem pewien taki okres dotyczący moich materiałów, że one były tak dosyć masowo usuwane. W sensie no, polityka wrażliwościowa jakby platformy TikTok jest dosyć mocno wyśrubowana, zresztą nie da się tam nawet pisać negatywnego komentarza, ponieważ no, wszystkie te algorytmy, że tak powiem, to wyłapują. I rzeczywiście miałem usuwane te i rozumiałem, kiedy mam je usuwane, w sensie takim, że nie byłem w jakiejś takiej totalnej niewiedzy, dlaczego to się na mnie uwzięli. Natomiast od jakiegoś niedawnego czasu
tak pół roku już tych treści nie mam usuwane, więc wydaje mi się, że albo ten humor trochę stał się bardziej cywilizowany, albo po prostu omijam pułapki, po prostu już wiem, jak oszukać system, że tak powiem, i administrację. No, zobaczymy. No. W każdym razie nie zamierzam nigdy przestać przeklinać na filmikach i wydaje mi się, że czarny humor też zawsze będzie funkcjonować niestety, albo stety. Czyli wybrnąłeś z pytania o to, czy to są jeszcze inne małe rzeczy, które powodują, że jednak history uciekają w zupełnie innym kierunku. No to dobrze, akceptuję. To zostaniemy jeszcze przy historii. Najzajebistszy dinozaur. Jaki jest? Oj, no to jest karnotaur, to jest oczywiste, że karnotaur. Krótki kaszel, no wiadomo. Że jest to tyranozaur z rogami. Zresztą tam miałem takie odniesienia, że jak ja mogę uważać karnotaura za lepszego od tyranozaura, gdzie gabarytowo tyranozaur był większy. A mówię, no umówmy się, no Tom Cruise ma 1,70 m, Tomasz Karolak jest większy, natomiast no, nie porównywajmy w ogóle kontekstów, no proszę, to jak porównać, to nie wiem. No. Ale widzisz, że wpadłeś w pułapkę, sam teraz po raz kolejny pokazujesz, że rozmiar wcale nie ma znaczenia. No. Nie ma znaczenia. Oczywiście to też jest ciekawa sprawa pod tym względem, że to uwolniło jakąś taką energię tych wszystkich chłopców, którzy interesowali się dinozaurami i tam tyle, ile tam było przykładów, gdzie każdy podawał swojego dinozaura ulubionego, tak powiem, rozbudziło też moje takie jakieś nostalgiczne wspomnienia, bo rzeczywiście tam ja nadmieniam, że to trochę tak jest, że my jak się socjalizujemy jako chłopcy, to albo lecimy w dinozaury, albo lecimy w samochody, że tak powiem. Nie chcę oczywiście jakoś tak stawiać tego na takim dwóch polarnych biegunach, no ale coś jest. Ja miałem taką frajdę, bo jak oni mi przytaczali te dinozaury, to ja sobie wszystko to przypominałem. Mówię, no tak, bo ja się kiedyś tym strasznie jarałem. Ja miałem płyty CD, gdzie były jakieś takie wirtualne muzea z tymi skamielinami, gdzie były po prostu encyklopedie dinozaurów, sam miałem przecież te figurki, wszystko miałem zresztą pamiętam film, wszystko co było związane jakby tak quasi z dinozaurami, to kwestia Godzilli czy smoków, no to po prostu był taki hype na to, zawsze miałem, zresztą pamiętam jak wyszła pierwsza Godzilla, gdzie byłem na wakacjach w takiej miejscowości Sielpi, to był 2001 rok, to chyba, nie chcę skłamać, to była pierwsza taka CGI-owa Godzilla, to ja byłem po prostu podjarany niesamowicie, więc no Karnotaur, nic się w tym względzie nie zmienia, natomiast mógłbym się troszkę skłaniać w kierunku Spinozaura, bo rzeczywiście Spinozaur też po pierwsze ma fajny design, po prostu jest rzeczywiście tak dosyć też mocno rock'n'rollowy, a po drugie no, ma też te kill ratio dobre, rzeczywiście no, jest efektywny w tym, co powinien robić dinozaur, więc no, dominowaniu i mordowaniu, że tak powiem. Dobra, powoli czas nam się będzie kończył, więc tak chciałem tylko spytać, żebyśmy usystematyzowali, bo no ja akurat jako stary dziad rzadko bywam na TikToku, poznałem cię na Facebooku, więc może wytłumacz, co to właśnie jest za uciekanie na FB, bo ewidentnie Facebook więcej pozwala niż TikTok. Znaczy to jest tak, że po pierwsze, no, z czystej ergonomii tego, jak już jest stworzony materiał, no to oczywiście nie mam problemu, żeby kolportować to na inne platformy. Natomiast byłem całkowicie zdziwiony, przyznam szczerze, jak to funkcjonuje na Facebooku. Jedną rzeczą, która jakby przed moją aktywnością w ogóle w social mediach, to był straszny lęk przed hejtem. Ja po prostu strasznie się tego obawiałem, po prostu ja wiedziałem, że być może ja mam na tyle słabą wrażliwość, że ja po prostu będę traktował to strasznie personalnie i po prostu ja się szybko z tym spalę. Natomiast TikTok dał mi taką możliwość, po pierwsze, że tego hejtu nie było tam. W sensie, czy to przez algorytmy, czy to przez po prostu jakąś sympatię do mnie. Rzeczywiście to było bardzo minimalnie tego hejtu, zresztą moja partnerka sama to zauważyła, że ja naprawdę nie mam hejtu na TikToku. Natomiast kiedy przerzuciłem się na Facebooka, tam jest wolna Amerykanka, tam to się w ogóle nie pierdolą w tańcu, to po prostu ja miałem takie doświadczenie, jakbym przenosił się z jakiegoś takiego małego, spokojnego miasteczka do jakiejś takiej cyberpunkowej, brudnej aglomeracji, po prostu pełnej brudu, wulgarności i po prostu było dla mnie, przyznam szczerze, na początku to strasznie ciężkie, w sensie takim, że ja musiałem sobie usystematyzować w głowie, że hejterom się nie odpowiada. Po drugie musiałem sobie też usystematyzować w głowie, że nie każdy hejt jest hejtem po prostu. Czasami jest to opinia, zwłaszcza dotycząca pewnych technikaliów, czy też no, informacji, które były źle podane. Nie? Już przestałem się przejmować tym, że no, oczywiście jest główny afront kierowany, no, to jest oczywiście kwestie językowe, a po co pan przeklina? No, na stand-upie też przeklinają. Ja przysięgam, no,
ja nie chcę tutaj stosować takiego zabiegu, że inteligentni ludzie przeklinają, natomiast no niestety są trochę badania, które potwierdzają jakby to, że rzeczywiście ja spotykając się z ludźmi, czy to w pracy zawodowej, rzecznikami prasowymi, czy też w ramach prowadzenia moich studiów, no tam wszyscy przeklinali, więc czemu Facebook? Był to trochę masochizm, przyznam szczerze na samym początku, natomiast nadal przyznam szczerze, oprócz tam możliwości dawania mi jakichś tam skromnych jakby woliacyjnych datków tam w postaci tipów czy coś takiego, ja nie prowadzę tego merkantylnie, w sensie ja nie mam z tego zysku, zresztą nie dziwię się, ponieważ ten format jakby treści nigdy nie będzie jakby że tak powiem łasy dla dla reklamodawców. Natomiast cieszy mnie to, bo to też sprawiło, że dotarłem do zupełnie nowego segmentu ludzi, ponieważ ta średnia jakby wieku na Facebooku jest kompletnie inna. To jest rzeczywiście demograficznie zupełnie inna rzeczywistość. A okazuje się, że starsze osoby też lubią takie treści i cieszę się, że mogę po prostu szerzej docierać. No a jakąś, nie wiem, zmianę wprowadziłeś w selekcji materiałów? Bo tak z tego co patrzyłem, no to pierwszy materiał na FB to był Bezgłowy Kurczak Mike, którego też miałem o nim historię, ale już teraz czas nadgoni, to ci później opowiem, ale dość szybko pojawił się Hitler i Miłość. Jest jakaś różnica w dobieraniu materiałów, czy po prostu ładujesz jak leci? Tak, pierwsze materiały na Facebooku były te, które były usunięte z TikToka. W sensie to jest taki, ja traktowałem trochę jako taki, wiesz, przestrzeń do tego, jak usuną mi, żeby to nie znikało, bo ja największą frustrację, jaką miałem, to nie kwestia tego, że mi usunięto materiał, tylko ja miałem kwestię, że ja się napracowałem przy tym i szkoda mi było po prostu tego czasu poświęconego, więc jak mogłem chociaż gdzieś dać na Facebooku to, gdzie to wisiało, to miałem poczucie, że to nie zostało anihilowane, że moja praca nie poszła na marne. Jeśli chodzi o dobieranie treści, nie wiem, czemu ten Hitlerisek został usunięty. Przyznam szczerze, uważam, że on jest bardzo lajtowy, ten odcinek mimo wszystko. No też nie widziałem w nim jakoś zbyt wielu takich red flagów, więc... Bezgłowy Mike był usunięty, ponieważ było tam nawołanie do znęcania się nad zwierzętami, kiedy ja stricte ironicznie mówiłem, że to, co robili z tym kurczakiem, było negatywne i złe. To taki był komunikat. Oczywiście ironicznie, ja nie wiem, jak funkcjonuje ta kwestia moderacji, czy algorytmy po prostu widzą jakieś sformułowanie i to automatycznie usuwają, czy po prostu nie rozumieją ironii, czasami sarkazmu, i że to są często rzeczy przewrotne. Ja często się odwołuję, wręcz mówiąc coś, śmiejąc się z czegoś, daję komunikat zupełnie odwrotny. Dobrze, to teraz jeszcze tylko jedno pytanko o FB, powoli będziemy się zbliżali do ostatniego, więc jeszcze najpierw powiem, że zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, gdziekolwiek nas słuchacie. Szybki strzał, czy znalazłeś już siebie, bo na FB afiszujesz się z napisem Find Yourself, więc... Jak? Przepraszam, bo nie usłyszałem. Bo afiszujesz się na Facebooku napisem Find Yourself, czy znalazłeś już siebie? Znaczy, jestem w najlepszej drodze, w ogóle to jest też ciekawa sprawa. To na koniec troszkę prywaty, skąd się to wzięło i jak to jest związane z moją aktywnością jakby w social mediach. Ponieważ ja miałem strasznie ciężki okres przed kwestią publikowania przeze mnie treści. Były to problemy personalne, relacyjne, zawodowe, zdrowotne mojej mamy, także po prostu nie chcę tak wchodzić w szczegóły, natomiast był to najgorszy okres mojego życia, w sensie to jest często też powtarzana jakby historia też przez innych twórców, że rzeczywiście wskutek jakby jakichś takich ciężkich przeżyć zaczynali coś robić, no i potem to rozkwitało. I tak to, i wtedy dałem oczywiście ten banner Find Yourself, bo rzeczywiście poszukiwałem mocno siebie. No i co się okazało? Okazało się, że zacząłem tworzyć treści, gdzie nigdy bym się tego nie spodziewał, więc wydaje mi się, że znalazłem siebie i rzeczywiście jest to trochę moje miejsce na ziemi obecnie. Nie ukrywam, że praca kreatywna sprawia mi niesamowitą przyjemność. Jak to mawiają, jeśli kochasz swoją pracę, to nie przepracujesz żadnego dnia, więc mam nadzieję, że kontynuując jakby moją aktywność znajdę jakiś sposób, żeby i zarazem dostarczać treści i zarazem też nadal bawić i realizować się też w tej formule. Czyli jesteś już chyba gotów odpowiedzieć na ostatnie pytanie, na które nie chciałeś odpowiedzieć w swoim odcinku, czyli jak chciałbyś umrzeć? Najlepiej z kutasem w ustach dziwki, z brzuchem pełnym wina, jak mówił Tyrion Lannister. Brzmi wiarygodnie. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas dla mnie i do następnej razy. Dziękuję Ci bardzo.